Pokój dobro, witam w serdecznym odcinku. Serdecznie w odcinku witam w naszym. Dzisiaj będziemy mówić o trenerze. Te rękawice właśnie są w tym temacie. W tym odcinku również będę wyzywał Mariusza Pudzianowskiego do walki w klatce w MMA. Mam nadzieję, że nie przyjmie tego wyzwania. Te rękawice kojarzą mi się z filmem, który pamiętam z dzieciństwa bardzo dobrze. Oczywiście mówię o Rockim. Pamiętacie, jak biegał po schodach i krzyczał albo te wszystkie jego tam jakieś tam treningi. Zawsze mi to bardzo imponowało jako dzieciakowi, bardzo lubiłem ten film i kolejne części również, jak również wszystkie filmy ze Stallonem do tej pory bardzo lubię i oglądam, ponieważ on tam w tych filmach zawsze pokazuje pewien taki, nie wiem jak to nazwać, czy to jest jakiś etos, czy to jest jakaś taka forma męskiej przyjaźni, też no, mówię, dla mnie jako chłopaka to były takie fajne filmy. Nawet jeżeli mówimy o Johnny Rambo, zawsze się wszyscy ze mnie śmieją, jak próbuję wyciągać jakieś takie wątki poważne z filmów typu Rambo, ale tam naprawdę takie rzeczy są, że jest po prostu ktoś starszy i jakiś taki uczeń, czyli rodzaj takiej relacji właśnie nauczyciela i mistrza, czyli to, o czym dzisiaj mówimy, o trenerze. I Sylwester w swoich filmach zazwyczaj taką relację pokazuje. U niego jest to częsty motyw w jego w ogóle całej twórczości, nawet w takich filmach jak Rambo, tak jak wspomniałem. Także dla mnie to jest też taki punkt odniesienia do dzisiejszego odcinka, stąd te rękawice. Jak dzisiaj się sam czuję jak Rocky Balboa. Chciałbym, żebyśmy nagrali to, jak komuś tak robię i on pada, a ja wtedy i jest to muzyczka. To taki off-top, można powiedzieć. Wracając do roli trenera, te filmy z Rockim i jakby ta rzeczywistość pokazuje, że tak naprawdę nie ma sukcesu, nie ma nawet sensu zabierania się do pewnych rzeczy, kiedy nie masz trenera, kiedy nie masz kogoś, kto wytłumaczy ci, jak funkcjonuje pewna rzeczywistość. Siłownia jest dobrym przykładem tego, że tutaj wchodzisz w taką przestrzeń, gdzie możesz sobie zrobić krzywdę, jeśli nie będzie kogoś, kto ci powie, jak pewne rzeczy działają. Ja mogę sobie te sprzęty tutaj podziwiać, oglądać, ale jakbym próbował coś na nich zrobić, to pewnie by się zaraz skończyło jakimś złamaniem, zerwaniem mięśnia czy cokolwiek innego. W życiu duchowym jest bardzo podobnie i dlatego warto mieć trenera, warto mieć takiego, można powiedzieć, mistrza, ale nie na zasadzie takiego guru, który mówi ci, jak masz żyć, bo jeżeli twój mistrz duchowy jest właśnie takim władcą absolutnym, który ci projektuje całą rzeczywistość, podejmuje za ciebie decyzje, to już nie jest trener, to już jest jakiś despota. I uważam, że to w kierownictwie duchowym nie powinno w ogóle mieć miejsca. Dobry trener to jest ten, który cię inspiruje, to jest ten, który cię wspiera, to jest ten, który cię podnosi, to jest ten, który ci wskazuje błędy w takiej dobrej krytyce, nie po to, żeby cię jakoś właśnie dołować, ale to jest ktoś taki, kto będzie umiał pokazać ci twoje miejsce w tym świecie, wykorzystując twoje dobre i złe strony, o których ci opowie, które ci pomoże odkryć i będzie pomagał ci znaleźć wyjście z pewnych sytuacji, ale nie na zasadzie brania za ciebie odpowiedzialności, bo trening musisz zrobić sam, stoczyć walkę musisz ty, nie on za ciebie. On jest tym, który stoi za tobą i jakby słyszysz go, widzisz go, tak jak teraz mi się właśnie przypominają te sceny walk Rockiego, to ten trener zawsze gdzieś tam jest z tyłu, krzyczy, mówi uważaj, zwróć uwagę na to i tak dalej. Wiadomo, że w walce to jest wszystko bardzo dynamiczne, ale te słowa trenera to jest coś, co ustawia w ogóle całą rzeczywistość. Widać to choćby na meczach piłki nożnej, widać to wszędzie tam, gdzie ta osoba trenera staje się taką kluczową dla osiągnięcia zwycięstwa. Także trener w życiu duchowym też jest bardzo potrzebny. Tych trenerów można szukać nie tylko w konfesjonale i w takim kierownictwie duchowym face to face, w sensie wymiaru jakiejś realnej relacji, dlatego że takim trenerem może być dla ciebie święty, którym się inspirujesz. To może być dla ciebie dobra książka, w której znajdujesz jakieś wyjaśnienie swojego życia i światło. To wreszcie może być sam Chrystus. Myślę, że to jest najlepszy trener w takim sensie punktu odniesienia do własnego życia, że patrzę na Niego i od Niego się uczę, jak mam funkcjonować, jak mam zachowywać się w konkretnych sytuacjach, momentach i zmaganiach mojego życia. Także bez trenera się nie da, trener jest konieczny. Nie dziw się, że trudno jest ci go znaleźć, bo o tym też gdzieś pewnie często słychać, że ciężko jest znaleźć dobrego spowiednika, ciężko jest znaleźć dobrego trenera. No taka jest prawda, to trzeba włożyć to trochę wysiłku.
nie frustrować się, bo ci ludzie są. Ale też pamiętać, że trener to tylko człowiek. Tak sobie teraz myślę. Trener nie jest Bogiem. A co chcę przez to powiedzieć? Że przychodzi moment, w którym stajesz na własnych nogach i osiągasz pewną dojrzałość i sam stajesz się trenerem. Ale o tym pewnie nagramy kiedyś jakąś inną serię odcinków. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia. Fajne to jest, bo nie bardzo mogę sobie zrobić dzisiaj krzywdę czymkolwiek, jakimś ciężkim elementem, więc przez chwilę też mogłem się poczuć jak Rocky. Bardzo się cieszę. Do zobaczenia. Pokój dobry. To jest muza. To jest fantastyczny numer.